Zabieram Was na wycieczkę po australijskiej Great Ocean Road, czyli niezwykle malowniczej trasie tuż przy samym Oceanie Południowym. Droga zaczyna się w mieście Torquay i kończy w okolicach Warrnambool, czyli ma prawie 250 km, chociaż my zrobiliśmy trochę mniejszy kawałek do miejscowości Port Campbell. Tak naprawdę jest to największy na świecie pomnik dla ofiar I wojny światowej, ponieważ został zbudowany w hołdzie dla żołnierzy, którzy z niej nie wrócili. Dowiecie się, ile czasu potrzeba na zobaczenie wybranych atrakcji oraz ile to właściwie kosztuje. Aha, i bardzo przepraszam za matrycę aparatu. Miałam już wyrzucić ten cały materiał do kosza, ale stwierdziłam, że jednak może komuś się przyda, a jak nie, to i tak będę mieć pamiątkę. Więc zaczynamy. Dojechaliśmy do pierwszej miejscowości na Great Ocean Road, która nazywa się Torquay. Tutaj się odbywają też zawody, jakieś takie sławne surferskie, ale nasz kucharz Adam, patrzcie co robi. Robi nam pad thaja. Wziął cały sprzęt, normalnie kuchenkę i całego woka. I jaki mamy tutaj luksus. Specjalność Adama? Tak, pad thai. No ale to makaron inny. Ale... A jaki to jest makaron? Udon. Zamiast tego ryżowego. Dobra, co tu jeszcze mamy? Sałatkę z pesto, z bazylii i z rukolą. Pomidorki koktajlowe. No proszę. Tak można sobie grillować. W ogóle tutaj są, no wiecie, takie publiczne normalnie ławki i też grille takie. Zaraz tutaj pokażę. Więc jak ktoś nie ma swojej kuchenki, to normalnie może sobie tutaj skorzystać i też zrobić oczywiście barbie. Tu jeszcze są dokładki mile widziane. Dobra. Bo dużo tego wyszło dosyć. Jak widzicie, to jest taka trochę turystyczna miejscówka, ale specjalnie zrobiona pod surferów, wiecie, tam mają całą infrastrukturę, jakieś domki do wynajęcia, gdzieś tam dalej są knajpki, oczywiście też te stoiska, gdzie można sobie samemu coś ugotować, ale jak się odejdzie dalej, to też można mieć trochę spokoju, są skałki, jakiś tam na górze jeszcze punkt widokowy. Mega jest zajawka w ogóle z tym surfowaniem. Marzy mi się, żeby kiedyś też w życiu stanąć na tej desce i popłynąć. Chociaż ja na razie tak średnio nawet pływam bez deski, no. Ale żeby na nią stanąć, to jest jednak sztuka, żeby się utrzymać na tych falach. No i niestety moje ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje wypadków od takich sportów ekstremalnych. W ogóle mało ubezpieczeń to obejmuje. Wiecie, a jak już to jest takie mega drogie, no ale kurczę, no nie być w Australii, nie spróbować surfingu. Tu są takie domki surferskie, czyli ludzie sobie nocują i widzicie, mają blisko bardzo plażę. To nie jest jakieś tam mega ekskluzywne, no ale czysto normalne domki zbudowane. Robią robotę. Kolejny punkt na Great Ocean Road to skały 12 apostołów. Aktualnie już nie ma 12 skał, bo kilka z nich się zawaliło, ale nadal jakby zachowały swoją nazwę oczywiście. Kiedyś nawet nazywały się inaczej, tutaj Wam napiszę zaraz jak. W ogóle jest szczyt sezonu, bo jest początek stycznia. W Australii wiele osób wzięło sobie w tym czasie urlop i również podróżuje po kraju, ale jest tu też dużo na przykład Azjatów, z tego co widziałam z daleka. No, totalne jakieś tłumy, tak, tam na tym punkcie widokowym, chociaż teraz już idziemy na zachód słońca, mamy nadzieję, że tych wycieczek będzie mniej. Co Wam jeszcze powiem, że parking jest na szczęście bezpłatny i możemy sobie tutaj pieszo dojść na punkt widokowy, ale może też pójdziemy na jakąś plażę. Dlaczego ta najbardziej popularna atrakcja na trasie ma akurat taką nazwę? Skały stoją po prostu blisko siebie i nigdy nie było ich aż 12, tylko 9. Erozja skał spowodowała już zburzenie 2 z nich, więc aktualnie zobaczycie tu tylko 7 kolumn. A teraz zobaczcie, jak ten punkt wygląda z drugiej strony. Tutaj się schodzi schodami. No, tak. Każdy robi sobie selfie. O, jak słodko. No i idzie się tutaj po ścieżce z innymi ludźmi. Dobra, z jednej strony rośliny, jak widać, ścieżka drewniana,
A tutaj skały i ocean. Czy to pan mi robi zdjęcia, czy widokom? Chyba mi. Ach, jak romantycznie można zrobić sobie sesję tutaj ślubną na Great Ocean Road. Ach. Przyznam, że dzisiaj mamy szczęście, bo zazwyczaj tutaj tak wieje, że urywa głowę, a dzisiaj jak widać jest ok, ale i tak jakiś taki ciepły strój na wieczór, na zachód słońca by się przydał. To już widzę pierwszy znak, że wszystko chce mnie zabić. Jakieś węże, a ja mam oczywiście sandały. Będę patrzeć pod nogi, może nie będzie tak źle. Jakieś roślinki, dobra, na wszystko trzeba uważać w tej Australii. Ale mrówka duża. A teraz schodzimy na Gibson Beach. No i patrzcie na ten zachód słońca. No to jest po prostu poezja. Bardzo blisko naszego hostelu jest miejsce Loch Ash. Zobaczcie, to jest po prostu bajka. Tutaj przyjść sobie rano, zjeść śniadanie, wpić kawę, gdzie ocean tutaj uderza o skały i jest taka piękna plaża. To jest po prostu bajka. Naprawdę. Szczególnie na początku. Noclegi na trasie lepiej rezerwować naprawdę z dużym wyprzedzeniem, bo nasz hostel był pełny, była kartka, że wiecie, no nie ma wolnych pokoi, więc to nie są takie hostele na niskim poziomie, że ludzie przyjeżdżają i robią jakieś tam imprezy, tylko po prostu traktują to jako bazę wywiadową na Great Ocean Road. Wstają naprawdę wcześnie rano, wcześniej od nas, no i po prostu jeżdżą na kolejne punkty widokowe. Rzuca okiem ostatni raz, ale to raczej nic zostało. To zapraszamy też. Tutaj oczywiście jest zagrodzone, ale można wyjść po kamieniach i tak zrobić Instagrama. O. Tak to się robi, takie poświęcenie, a nie z daleka.
A tutaj mamy kuchnię. Pani kucharka moczy makaron, a ja będę zaraz mieszać. No dobra, więc jak widzicie, robimy pad thai'a. Podsmażamy właśnie warzywa razem z sosem. I zaraz wrzucimy makaron. Dlaczego takim nożem tutaj mieszasz? Dlaczego takim nożem? Ponieważ nie ma łyżki drewnianej i nie możemy przecież porysować woka, tak? Więc korzystamy z takiego noża. Ograniczona ilość narzędzi. On jest dobry już, tak? No właściwie już jest dobry, moczył się 20 minut. Ale widzę, że jest twardy, no ale zobaczymy. Wygląda na taki sztywny. To trochę. mieszaj go. Smacznego. Piękny tutaj jest widok, ale widok jest piękny, widzisz? Jest w tym pudełku. A i na wejściu jest taka informacja, że można sprzątać za darmowy pobyt, ale powiem wam szczerze, że to sprzątanie nie jest tego warte. Trochę żałuję, że nie pokazałam wczoraj bardziej tego hostelu, w którym nocowaliśmy w Port Campbell, bo w porównaniu do tego w Apollo Bay, tamten był w super standardzie, no ten jest trochę, no powiedzmy, inny, ma zupełnie inny klimat, ale też był sporo tańszy, więc jeżeli szukaliśmy noclegów na Great Ocean Road, to była jakaś taka najtańsza opcja po prostu dla 4 osób, żeby mieć osobny pokój. Płaciliśmy $35 australijskich za osobę, no wiecie, w takim pokoju z piętrowymi łóżkami. To jest ten budynek, tu jakaś wystawka gratów, też są wejścia do pokoi chyba, widać. Może tu można jakieś zrobić sobie wycieczki takim samochodem właścicieli, no ale nikt nie proponował. Tutaj też widać porządeczek wszędzie. No idziemy na górę. No, tu jaki piękny balkon, patrzcie. Siatka oberwana, wszystko brudne. No i te krzesła. To jest po prostu hit. A widok mamy też chyba na jakieś noclegi, nie wiem. No Awa oddali. W oddali jest już lepiej. Co jest jeszcze fajne, to ta deska na górze. Jak ona się tam znalazła? I po co? O, nawet kominek jest. Zobacz. Ciekawe, czy ktoś go kiedykolwiek używał. Myślisz, że mam pokazać też grzyba w lodówce? Tadam! Czysto, co? Sami się do takiego miejsca zgłosiliśmy i zapisaliśmy, zabukowaliśmy, ale nie wiedzieliśmy, jak będzie. tak Zdjęcia wyglądać. były piękne. No i rzeczywiście tak wygląda. Ściany są takie same i kuchnia jest też taka sama, ale tutaj no nie dbają, nie sprzątają. To wygląda, jakby w ogóle ktoś nie sprzątał, jakby nie było żadnej ekipy, osoby, która o cokolwiek tutaj dba. No i wiesz, na dole jest to ogłoszenie, że szukają osoby, która będzie sprzątała. No to przez to. bardzo by się przydała. Dobrze. No ale trzeba po sobie sprzątać, bo inaczej zapłacimy $100 na karcie. W sensie zostanie obciążona. A z tyłu nasz piękny pokój 4-osobowy, no wiecie, tam na jedną noc to ja nie będę na nic narzekać, no po prostu trzeba się przygotować na różne warunki w hostelach. No to jest sklepik przydrożny i chyba takie rzeczy stworzone przez dzieci. Można sobie zabrać, w sensie kupić, tak? I zostawić od razu pieniądze tutaj. Tu tak można otwierać? No, nie wiem, tylko proszę, żeby zamyknąć. Czasami tak często jest właśnie, że nie wiem, o co w tym chodzi, że są takie jakieś bramy, ale można wchodzić. No dobra, to idziemy. wiem, czy takie Ale po chińsku też jest napis. No, ale nie wiem, czy żeby jakieś zamykali. zwierzaki tu latają, czy co. A, no w sumie mogą być zwierzaki. Za mną zatoka w Apollo Bay. No i zobaczcie, wczoraj był upał, ponad 30 stopni, a dzisiaj wiatr, deszcz. No nie jest jakoś specjalnie ciepło, więc w lato w Australii trzeba się przygotować naprawdę na każdą pogodę. Ogólnie tutaj wejście jest bardzo łatwe. Można podjechać samochodem pod sam punkt i wejść po takiej ścieżce. Jakieś tam 5-10 minut to maksymalnie. Jeżeli chcecie sobie
zobaczyć dzikie koale na wolności, to można to zrobić w miejscu, które się nazywa Cafe Koala. To znaczy, to jest kafejka, tak? Ale później idzie się do góry, do lasu i tam podobno siedzą koale. Co prawda one zazwyczaj są wysoko na drzewach, ale mam nadzieję, że będziemy też widzieć je gdzieś tam nisko, bo wiecie, tak normalnie, w sensie nie normalnie, ale bardzo często są takie sanktuaria, gdzie płacicie za to, że sobie podtrzymacie taką koalę na rękach, tak, przez, nie wiem, parę tam sekund, zrobicie zdjęcie i idziecie dalej. Ale to jest zrobione pod turystów, a tutaj one sobie żyją na wolności, więc człowiek nie ma aż takiego dużego wpływu, chociaż to jest turystyczna miejscówka, jest duży parking, każdy tutaj właśnie przyjeżdża je zobaczyć. Mam nadzieję, że no, w miarę te zwierzęta mają tam spokój, no i że się uda jakieś zobaczyć. Chodźmy. Idziemy do środka. Dobra, co tu można zjeść? Jakieś lody, kanapki, jakieś tam kawy. O, jakie słodkie. Bierzemy? No, są też takie mniejsze, jakbyś chciała dla dziecka. Dobra, powiem wam, że jednak trochę ludzi jest. Aha. Widocznie jest tam koala na drzewie. Każdy robi foty. Ludzie, ale nie krzyczcie tak, no kurczę, one chcą spokoju, no kurde, co za... O, biedactwo sobie śpi. Chce spokoju, a tutaj wszyscy tak krzyczą, no aż mi troszkę jej szkoda. No proszę, ktoś tu chce się najeść. Jak macie jakieś jedzenie, to od razu do was przylecą papugi, ale lepiej oczywiście ich nie karmić. Dobra, tu jest kolejny punkt widokowy, ale i tak pewnie mnie nie słychać. No patrzcie, to po prostu wiatr jest. Z czym masz burgera? Z beefem, beef, bacon. Nie z kangurem? Czemu? Nie, a nie było tu chyba nawet. No myślałam, że mi pokażesz burgera z kangura. To jest ten dzień, kiedy próbuję pierwszy raz burgera Beyond, czyli wegańska wołowina zrobiona z sejtana. Patrzcie, jak to wygląda, no jak kotlecik. No już jadłam oczywiście wiele kotletów jakby takich z soi, no ale tego Beyonda prawdziwego jeszcze nie. Tak, mięso sztuczne Beyond jest produkowane aktualnie tylko w Stanach, więc inne kraje mogą no, albo robić jakieś podróbki, albo po prostu je importować. Ale ono zostało stworzone w laboratorium i składa się z białka grochu, skrobi ziemniaczanej, oleju kokosowego i bobu, a tej krwistości, jaką ma wołowina, nadaje temu kotletowi sok z buraka. Tam jest taki bezpieczny punkt widokowy, ale można zejść po kamieniach, które nie są takie trudne, pod sam wodospad. A kto to do mnie przyszedł? Jaszczurka. Ale model tutaj pozuje, proszę bardzo. Przystanek pod wodospadem Erskine. Schodzi się jakieś 200 metrów w dół schodami, trasa nie jest trudna. W ogóle co mi się bardzo podoba w Australii, to to, że te wszystkie wejścia
do atrakcji naturalnych, do parków, wodospady są bezpłatne, parkingi tak samo, więc możecie sobie przyjeżdżać od miejsca do miejsca, nic nie płacić. To jest naprawdę ekstra. Czyli wstęp jest bezpłatny, ale donacje mile widziane. Na trasę zaplanowaliśmy 3 dni i 2 noclegi. Uważam, że to był optymalny czas, chociaż chciałabym zostać tam dłużej i zobaczyć jeszcze więcej atrakcji. Naprawdę nie sposób zobaczyć ich w parę dni, bo jest ich tak wiele, że co chwilę trzeba by było się zatrzymywać. Podsumowanie kosztów wyjazdu. Na jedzenie wydałam 214 zł, na nocleg 238,5, w tym były 2 noclegi w pokojach 4-osobowych. Na samochód wydaliśmy 215 zł, to była opłata już za wynajęcie, za kilometry, a paliwo było w cenie. Łączna kwota to około 668 zł. Przy wybieraniu transportu braliśmy pod uwagę 3 opcje: carsharing, kampera i tradycyjną wypożyczalnię samochodów. Jednak po przeliczeniu wszystkich dodatkowych kosztów i minusów, jak na przykład wysoką kaucję na karcie kredytowej, opłatę za kempingi, czas przy załatwianiu dokumentów, zdecydowaliśmy się na pierwszą opcję i firmę Car Next Door. Wystarczy zarejestrować się w aplikacji, znaleźć najbliższy samochód, odblokować go przez telefon i jedziemy. To co, namówiłam Was do przejechania Great Ocean Road? Dzięki za oglądanie. Cześć!